Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 3 września 2025 roku. Na wstępie zachęcam Państwa do polubienia i skomentowania tego nagrania, bo w ten sposób pomagają nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców oraz w rozwoju tego kanału. Rozpocznijmy dziś od działań powietrznych, bo o ile na lądzie obserwujemy w pewnym wymiarze ograniczenie działań zaczepnych, to w powietrzu widać wyraźną intensyfikację działań przede wszystkim po stronie rosyjskiej. Zanim jednak w szczegółach o ostatnich rosyjskich uderzeniach na ukraińskie zaplecze, powiedzmy o tym, co miało miejsce 28 sierpnia, gdyż tego dnia Rosjanie zatopili ukraiński okręt rozpoznawczy Symferopol. Do zatopienia doszło w delcie Dunaju, a Rosjanie dokonali tych działań przy użyciu drona nawodnego. Tym samym skutecznie skopiowali ukraińskie rozwiązania. Ukraińcy przede wszystkim w 2023, w 2024 roku już w dużo mniejszej skali odnosili sukcesy przy użyciu dronów nawodnych, atakując rosyjskie jednostki pływające. Rosjanie, jak widać, ten pomysł, jak wspomniałem, skopiowali i doszło do pierwszego znanego, a być może drugiego lub też kolejnego skutecznego użycia rosyjskich dronów nawodnych. W tym wypadku celem stał się ukraiński okręt rozpoznawczy. Ukraińcy zaprzeczyli, by okręt ten zatonął, ale dowody wizualne w postaci zdjęć satelitarnych, a także nekrologii ukraińskich marynarzy oraz informacje o tym, że rzeczywiście doszło do trafienia. Ponadto Rosjanie opublikowali szeroki materiał filmowy, na którym widać moment uderzenia drona w ukraiński okręt. Z całą pewnością doszło do jego unieszkodliwienia i zatopienia. Być może Ukraińcy podjęli lub też podejmą w niedługiej przyszłości próbę jego wyciągnięcia z dna celem próby remontu. Natomiast biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, prawdopodobieństwo powrotu tej jednostki do wykonywanych zadań jest mało prawdopodobne. Przejdźmy w takim razie do omówienia działań lotniczych, działań powietrznych obu stron. Rozpocznijmy od strony rosyjskiej. W ciągu ostatnich kilku dni Rosjanie wyraźnie zintensyfikowali własne działania powietrzne, o ile jeszcze w ciągu ostatnich kilku tygodni widzieliśmy wyraźne zmniejszenie skali rosyjskich działań powietrznych. Przede wszystkim Rosjanie wyraźnie ograniczyli liczbę szachedów, którą każdej nocy wysyłali nad Ukrainę. Tak w ciągu tych ostatnich kilku dni doszło do wyraźnej zmiany. Główny rosyjski atak powietrzny miał miejsce 28 sierpnia. Wtedy Rosjanie zaatakowali przede wszystkim ukraińską stolicę. W trakcie tego ataku użyto aż 598 szachedów oraz 31 pocisków manewrujących lub też balistycznych. Ukraińcy zadeklarowali zestrzelenie 26 pocisków oraz 563 dronów. Jak wspomniałem, głównym celem tamtego rosyjskiego ataku była ukraińska stolica. W trakcie tego ataku śmierć poniosło ponad 30 osób, przede wszystkim mieszkańców jednego z bloków w Kijowie, który został bezpośrednio trafiony rosyjskim pociskiem. Ale z wyraźnymi celami rosyjskich ataków były przede wszystkim zakłady przemysłowe na terenie stolicy, a także w innych częściach Ukrainy. Trafiono kijowskie zakłady radiowe, ponadto zakłady Artem, Ukrspecsystem oraz zakłady Samsunga. Doszło również do uszkodzeń licznych budynków o charakterze cywilnym, jak siedziba przedstawicielstwa Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy ukraińskich mediów. Poza Kijowem Rosjanie wzięli na cel również obwód winnicki. Tam w miejscowości Kozjatynę doszło do ataku na infrastrukturę kolejową, między innymi tabor kolejowy, podstację energetyczną czy lokomotywownię. W tym samym dniu Rosjanie zaatakowali również ukraińskie lotniska, po raz kolejny lotnisko w Starokonstantynowie, ale także lotnisko Kołomyja. Zaatakowane zostały również zakłady tureckiej firmy Baykar, która produkuje drony Bayraktar. Zakłady te mieszczą się na Zakarpaciu. Zresztą po raz kolejny te nieczynne jeszcze w tym momencie zakłady są w trakcie budowy. Te budynki zostały zaatakowane przez Rosjan.
Do kolejnego ataku doszło 2 dni później, a więc 30 sierpnia. Wtedy Rosjanie wzięli na cel przede wszystkim obwód Dniepropietrowski oraz Zaporowski. Porażone zostały zakłady Motor Sicz w Zaporożu i Piwdenmasz w Dnieprze. Zaatakowano również zakłady chemiczne w Pawłochradzie, a także lotniska. W tym ataku Rosjanie użyli 537 szachedów oraz 48 pocisków różnego typu. Ukraińcy deklarowali zestrzelenie 510 dronów i 38 rakiet. Z kolei w nocy z 2 na 3 września Rosjanie przeprowadzili ataki z wykorzystaniem 502 szachedów, 16 pocisków kalibr oraz 8 pocisków H-101. Ukraińcy deklarowali zestrzelenie 430 szachedów, 14 kalibrów oraz 7 pocisków H-101. Jednym z celów tego rosyjskiego ataku była miejscowość Znamianka w obwodzie kirowohradzkim, gdzie po raz kolejny celem była lokomotywownia i stacja kolejowa. Ponadto Rosjanie zaatakowali miejscowość Kałusz w obwodzie iwano-frankowskim. W tym wypadku celem były zakłady przemysłowe. Zaatakowano również zakłady przemysłowe w miejscowości Kation w obwodzie chmielnickim. Z kolei Ukraińcy kontynuowali presję w postaci uderzeń przy użyciu bezzałogowców na rosyjską infrastrukturę naftową. 28 sierpnia Ukraińcy zaatakowali zakłady w Samarze. Z kolei 30 sierpnia bezzałogowce uderzyły w rafinerię krasnodarską oraz syzrańską w obwodzie samarskim. To tyle, jeżeli chodzi o działania powietrzne obu stron. Zwróćmy się teraz ku mapie i omówmy po kolei sytuację na poszczególnych odcinkach. Jeżeli chodzi o obwód chersoński, sytuacja jest mało dynamiczna, niezwykle stabilna. Obie strony nie prowadzą tutaj żadnych działań zaczepnych, ograniczając się jedynie do uderzeń przy użyciu artylerii, rzadziej lotnictwa i również przy użyciu dronów FPV. Przesuńmy się w takim razie w kierunku północno-wschodnim. Jeżeli chodzi o kierunek miasta Zaporoże, to tu walki o charakterze pozycyjnym na wysokości pierwszych zabudowań Stepnohirsku. Również dalej w kierunku wschodnim Rosjanie prowadzili ograniczone działania zaczepne na północ oraz na wschód od miejscowości Mali Szczerbaki, a jak i również działania na kierunku Małej Tokmaczki. We wszystkich wypadkach nie ma najmniejszych źródeł, najmniejszych danych odnośnie tego, by Rosjanie przesunęli tu linię frontu. Jak się wydaje, nadal jest to kierunek o charakterze trzeciorzędnym dla strony rosyjskiej. Rosjanie prowadzą tutaj jedynie działania wiążące. W żadnym wypadku nie powinniśmy się tutaj spodziewać szerszych rosyjskich działań zaczepnych, a tym bardziej przeprowadzenia operacji ofensywnej. Główny ciężar rosyjskich działań cały czas obserwujemy w obwodzie donieckim i do niego właśnie się przesuwamy. Jeżeli chodzi o południowo-zachodnią część obwodu donieckiego na styku z obwodem dniepropietrowskim, to tu Rosjanie odnotowali w ostatnim czasie najpoważniejsze postępy, przejmując przede wszystkim kontrolę nad miejscowością Kamyszuwacha, która była jedną z ostatnich wsi pod kontrolą ukraińską w południowo-zachodniej części obwodu donieckiego. W tym samym czasie Rosjanie kontynuowali naciski również na północny zachód od Kamyszuwachy, działanie w rejonie Ternowe, na zachód od Woronę, która jest już pod kontrolą rosyjską. Walki trwają na podejściach do sąsiedniej wsi Chorosze. Jeżeli chodzi o miejscowość Nowoseliwka na północ od Worony, to tu sytuacja jest dość dynamiczna, ale jak się wydaje, wieścia przynajmniej w części pozostaje pod kontrolą rosyjską. Rosjanie próbują również przenikać dalej w kierunku zachodnim na Wielką Chajówkę. Natomiast patrząc nieco dalej na północ, mamy działania zaczepne obu stron, wzajemne kontrataki w rejonie Zielonego Gaju, jak i Iskry. Tołstoj jest pod kontrolą rosyjską po mającym miejsce kilka dni temu ukraińskim kontrataku, który finalnie zakończył się niepowodzeniem. Rosjanie próbują również przechodzić na północny brzeg Wowczy w kierunku miejscowości Filia. Pojawiały się informacje o dotarciu rosyjskich żołnierzy do tej wsi, ale nie ma na to żadnych dowodów wizualnych. Zresztą po raz kolejny ta sama dygresja, jak w przypadku ostatnich kilku odcinków. Brak dowodów wizualnych jest czymś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić. Obie strony wyraźnie ograniczyły publikację materiałów filmowych i zdjęciowych, natomiast z drugiej strony zintensyfikowały publikację fałszywych nagrań. Nagrań, na których widać żołnierzy rosyjskich tudzież ukraińskich, którzy wywieszają flagi, co miałoby świadczyć o przejmowaniu kontroli nad konkretnymi miejscowościami, ale niemal w każdym wypadku są to działania wyłącznie o charakterze propagandowym. Żołnierze
w niewielkich grupach przenikają do szarej strefy, do tych wsi, które w rzeczywistości nie są pod kontrolą żadnej ze stron, umieszczają flagi ukraińskie bądź też rosyjskie. To uwieczniane jest na nagraniach za pośrednictwem dronów i następnie ci żołnierze wycofują się ku własnym pozycjom. Przy czym często dochodzi do strat, ci żołnierze giną czy też odnoszą rany w tego typu działaniach, które nie mają żadnego innego znaczenia niż wyłącznie działania o charakterze propagandowym. A więc jedna i druga strona poświęca swoich żołnierzy tylko i wyłącznie dlatego, aby fałszywie udowadniać kontrolę nad konkretnymi miejscowościami, podczas gdy rzeczywistość jest zgoła odmienna. Na wielu odcinkach front tak naprawdę stoi. Biorąc pod uwagę tempo rosyjskich działań, ich intensywność, można założyć, że w chwili obecnej obserwujemy pauzę operacyjną po stronie rosyjskiej, przy czym jest to pauza operacyjna, która odbywa się w dość zaskakującym czasie. W tym momencie powinniśmy, w porównaniu na przykład do roku ubiegłego, powinniśmy obserwować szczyt rosyjskich postępów, ale jak się wydaje, Rosjanie borykają się tu z jakimiś problemami, czy to kadrowymi, czy organizacyjnymi, czy konieczna była rotacja. Trudno w chwili obecnej wyrokować, natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że tempo rosyjskich nacisków osłabło, jak i również skala rosyjskich zdobyczy terenowych w porównaniu z miesiącami poprzednimi, z lipcem czy też z czerwcem, wyraźnie się zmniejszyła, podczas gdy w roku 2024 to tempo cały czas rosło aż do miesięcy jesiennych. Być może Rosjanie ze względu na niepowodzenie własnych działań na północ od Pokrowska, gdzie przecież rosyjski wyłom, czy też to przełamanie taktyczne, które osiągnęli kilka tygodni temu, finalnie nie przełożyło się na osiągnięcie sukcesów o charakterze operacyjnym. Być może ze względu na to niepowodzenie Rosjanie zostali zmuszeni do zmiany podejścia, zmiany strategii i zmienią tym samym kierunek własnego natarcia. Dochodzi więc prawdopodobnie do przesuwania jednostek, o czym już wiemy, bo elementy niektórych rosyjskich jednostek, czy to wojsk powietrzno-desantowych, czy jednostek piechoty morskiej są przesuwane choćby z obwodu sumskiego do Donbasu, przede wszystkim w okolice Konstantynówki i Pokrowska, co prawdopodobnie wskazuje nam na przygotowania do wznowienia działań ofensywnych przez wojska rosyjskie. Natomiast w ciągu ostatnich kilku dni, a właściwie być może już kilkunastu, wyraźnie da się zauważyć stabilizację frontu po ukraińskich kontratakach przede wszystkim, ale po drugie po tym, jak się wydaje, wyczerpały się rosyjskie możliwości ofensywne, przynajmniej w rejonie Pokrowska i Konstantynówki. Niemniej wskazania w tym momencie, że rosyjskie działania kończą się niepowodzeniem, mają sens w tym wymiarze terytorialnym, bo rzeczywiście Rosjanie nie osiągnęli powodzenia w postaci zdobycia Pokrowska, zdobycia Myrnochradu, podejścia pod Dobropole, zajęcia Konstantynówki, a tym bardziej podejścia, przynajmniej podejścia pod to miasto. Nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast pamiętajmy, że obserwujemy wojnę na wyczerpanie, gdzie celem rosyjskim nie są sukcesy terenowe per se, a ścieranie potencjału ukraińskiej armii. Więc nawet jeżeli Ukraińcy zatrzymali Rosjan pod Dobropolem, uniemożliwili Rosjanom okrążenie czy też głębokie oskrzydlenie Pokrowska i zatrzymali rosyjskie podejście pod Konstantynówkę, to nie znamy kosztów po stronie ukraińskiej tych działań. Być może te koszty przewyższają sukcesy, czy też rangę, znaczenie tych sukcesów po stronie ukraińskiej, ale danych na temat strat ukraińskich po prostu nie mamy i mieć nie będziemy. Uczulam jednak na to, żeby mieć to przynajmniej na uwadze w czasie analizy sytuacji na Ukrainie. Ale wróćmy do tego, co dzieje się na poszczególnych odcinkach frontu. Zanim jednak do tego przejdziemy, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu, bo to dzięki Państwa zaangażowaniu kolejne odcinki tego cyklu mogą regularnie powstawać, a Państwo mają dostęp do nich całkowicie za darmo. Mogą nas Państwo wspierać za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Ład. Przejdźmy wobec tego, co dzieje się w rejonie wspomnianego już Pokrowska. Na zachód od tego miasta działania cały czas trwają w rejonie Udaczne. Część rosyjskich źródeł informowała o zajęciu tej wsi w całości przez Rosjan.
również sąsiednie Kotłyny miało zostać przez wojska rosyjskie opanowane, a Rosjanie osiągnęli przedpola sąsiedniej miejscowości dla Udaczne, czyli Mołodeckie. Nie mamy oczywiście na to żadnych dowodów wizualnych, ale jak powiedziałem, obie strony ich po prostu nie publikują, więc musimy mieć na uwadze, że rzeczywistość jest tutaj trudno weryfikowalna. Będziemy mogli to weryfikować za pośrednictwem choćby zdjęć satelitarnych, ale w chwili obecnej wskazują one na to, że walki w rejonie Udaczny cały czas trwają, co wydaje się potwierdzać, że rosyjski sukces nie był w tym miejscu jeszcze zupełny, przy czym południowa i wschodnia część Udaczne, jak się wydaje, została przez Rosjan opanowana. Nic nie wskazuje jednak na to, by doszło tutaj do głębszego rosyjskiego włamania, które zagroziłoby spoistości ukraińskiej obrony na zachód od Pokrowska. Jeżeli chodzi o sam Pokrowsk, to ponownie mamy informacje ze źródeł rosyjskich i ukraińskich, raporty choćby ze strony wojenkorów po obu stronach, które wskazują nam na przenikanie rosyjskich jednostek, czy to grup dywersyjno-rozpoznawczych, czy jednostek szturmowych już do samego Pokrowska i kolejne sukcesy terenowe na terenie samego miasta poprzez zbliżanie się do dzielnic centralnych, ale znowu dowodów wizualnych nie mamy i mieć nie będziemy. Dowody w postaci raportów sytuacyjnych są trudno weryfikowalne, natomiast zdjęcia satelitarne wskazują nam na intensywne walki w południowych dzielnicach Pokrowska i na podejściach do południowych dzielnic Pokrowska. Sytuacja, jak się wydaje, jest więc tutaj po prostu niezwykle dynamiczna i przede wszystkim trudno jest w chwili obecnej wyrokować co do tego, jak wygląda rzeczywisty przebieg linii frontu w rejonie tego miasta. Na wschód od Pokrowska Myrnochrad jest przez Ukraińców zabezpieczony. Ukraińcy tutaj dość intensywnie kontratakowali. To ukraińskie włamanie, które dotarło do miejscowości Myrne, zostało przez Rosjan zlikwidowane. Ukraińcy zostali zmuszeni do wycofania się w kierunku własnych pozycji, ale walki trwają cały czas o wschodnią część nowoekonomiczne, co świadczy o tym, że Rosjanie cały czas nie uporali się w całości z tym sukcesem, taktycznym sukcesem ukraińskiego kontrataku na wschód od Myrnochradu. Przesuńmy się na północ od Pokrowska Myrnochradu. Tu sytuacja wydaje się być względnie stabilna po tym, jak Ukraińcy sprowadzili w ten rejon elementy co najmniej kilku różnych brygad, które następnie przeszły do intensywnych kontrataków celem najpierw zablokowania, następnie zlikwidowania rosyjskiego wyłomu na kierunku Załotego Kołodziazu. Ten oczywiście został najpierw zatrzymany, a potem zlikwidowany. Jak się wydaje, elementy rosyjskich brygad, jak się wydaje, maksymalnie kilkudziesięciu żołnierzy może być odciętych od własnego zaplecza i są zaopatrywani przy użyciu dronów, ale jak do tej pory dowodów wizualnych na wzięcie do niewoli większej liczby rosyjskich żołnierzy niż kilku po stronie ukraińskiej nie ma. Walki cały czas trwają na północ i na wschód od Rodyńskie. Być może Rosjanie utrzymują kontrolę nad właśnie północną, wschodnią częścią tego miasteczka. Działania cały czas w rejonie Krasnego Łymaniu, czyli nadal wieś ta nie została przez Rosjan w całości opanowana. Rosjanie prawdopodobnie nadal nie przekroczyli również drogi pomiędzy Pokrowskiem a Dobropolem, która biegnie przez wspomniane Rodyńskie. Na kierunku wspomnianego Załotego Kołodziazu, właściwie Szkuczerów Jaru, sytuacja została przez Ukraińców całościowo ustabilizowana. Nie mamy w tym rejonie w chwili obecnej przynajmniej zagrożenia kolejnym większym rosyjskim uderzeniem. Natomiast ściągnięte w ten rejon, jak już wspomniałem wcześniej, elementy jednostek powietrzno-desantowych i elementy jednostek piechoty morskiej, choćby przede wszystkim niesłynna rosyjska 155. Brygada Piechoty Morskiej prowadziła działania zaczepne przy użyciu pojazdów zmechanizowanych na kierunku Myrnochradu. Kolumna ta została przez Ukraińców wykryta jeszcze na głębokim zapleczu rosyjskim, ostrzelana przy użyciu artylerii rakietowej. Działania te zostały wsparte przez operatorów dronów. Rosjanie ponieśli straty sprzętowe i zaniechali dalszych prób działań zaczepnych przy użyciu jednostek zmechanizowanych. Przesuńmy się nieco w kierunku północnym, na kierunek Konstantynówki. Na południowy zachód od tego miasta Rosjanie zajęli finalnie Połtawkę, Rusin Jar i kontynuowali działania zaczepne na północ od obu tych wsi przez teren otwarty. Trudno w chwili obecnej wyrokować, jak wygląda tutaj rzeczywisty przebieg linii frontu. Jeżeli chodzi o sytuację na podejściach do Konstantynówki, to Rosjanie kontrolują
Kotlieriwkę, natomiast sam Kłeban-Byk na południe od zbiornika Kłeban-Byk pozostaje pod kontrolą ukraińską, przy czym ukraiński garnizon jest tutaj faktycznie okrążony i zaopatrywany jedynie przy użyciu dronów. Rosyjskie naciski na Pleszczówkę, Nelipiwkę na wschód od zbiornika zostały w chwili obecnej przez Ukraińców zatrzymane, zaś jeżeli idzie o sytuację na bezpośrednim kierunku ataku na Konstantynówkę, to po tym jak Rosjanie zajęli większą część Aleksandru Szultynę, walki trwają o zachodnią część tej wsi. Przesuwając się w kierunku Czasifiaru, zwrócić uwagę należy na to, że miasto jako takie faktycznie upadło, zostało przez Rosjan zajęte po ponad 2 latach walk. W tym momencie walki koncentrują się na zachodnich i południowych przedmieściach Czasifiaru, a także nieco dalej na południe od tego miasta, pomiędzy Konstantynówką a Czasifiarem, czyli w rejonie Predteczne oraz Stupoczki. Rosjanie regularnie przenikają do obu tych wsi, ale trudno jest tutaj mówić o faktycznej, rzeczywistej, takiej pełnej rosyjskiej kontroli nad tym obszarem. Jeżeli idzie o sytuację w rejonie samego Czasifiaru, to tu działania rosyjskie w okolicach miejscowości Majskiej oraz Mykołajówka znowu bez potwierdzeń co do ewentualnych znaczących zysków terenowych po stronie rosyjskiej. Przesuńmy się w takim razie na kierunek sywierski. Tu również Rosjanie utrzymują inicjatywę, utrzymują ogółem inicjatywę strategiczną na wszystkich kierunkach, przy czym sukcesy rosyjskie mają wymiar jedynie taktyczny. Na żadnym kierunku te sukcesy taktyczne nie doprowadziły do sukcesów o charakterze operacyjnym, a tym bardziej do sukcesów o charakterze strategicznym. Niemniej ta rosyjska inicjatywa niezmiennie utrzymuje się już od właściwie ponad 2 lat. Jeżeli chodzi o wspomniany kierunek sywierski, to walki trwają bezpośrednio na podejściach do tego miasta. Rosjanie są oddaleni od pierwszych zabudowań Sywierska o około 3 km. Walki koncentrują się również w okolicach miejscowości Serebrianka na południowym brzegu Dońca. Wydaje się, że wieś ta jest w większości pod kontrolą rosyjską, zwłaszcza po tym, jak Ukraińcy wycofali się z lasu serebriańskiego, czyli doskonałych pozycji obronnych, które stały zasadniczo murem przed rosyjskimi działaniami zaczepnymi przez ponad 2 lata, ale po tym jak Rosjanie oskrzydlili ukraińskie pozycje i przekroczyli Żerebiec, osiągając sukcesy w rejonie Torskie, a następnie Zariczne, Ukraińcy zostali zmuszeni do wycofania się z lasu serebrańskiego. Wspomniane Torskie i Zariczne, Torskie pod pełną kontrolą rosyjską, również Zariczne w dużej części zostały już przez Rosjan opanowane, a więc powinniśmy przyzwyczajać się do tego, że zbliżamy się do trzeciej bitwy o Łyman. Pierwsze dwie bitwy miały miejsce w roku 2022. Najpierw Ukraińcy miasto utracili na skutek rosyjskich działań ofensywnych, a następnie jesienią 2022 roku odzyskali je po własnej kontrofensywie. Przesuńmy się w takim razie nieco w kierunku północnym. Rosyjskie włamanie, właściwie rosyjski przyczółek na zachodnim brzegu Żerebca, pomimo intensywnych ukraińskich kontrataków, przede wszystkim elementów Korpusu Biłeckiego, więc Azowa, rosyjska inicjatywa jest tutaj cały czas zauważalna. Przede wszystkim w południowo-zachodniej części tego włamania Rosjanie atakowali w okolicach Serednie, Szędrychołowe, atakowali również na Derylowe i Nowoseliwkę. Działania rosyjskie z rejonu Kołodiazji na Myrnę, a także na Stawki. Trudno w tym momencie ponownie potwierdzić, jak w ogóle wygląda tutaj rzeczywisty przebieg linii frontu, natomiast są to kolejne wsie, które są przez Rosjan atakowane, co świadczy o nadal zauważalnej rosyjskiej inicjatywie, rosyjskich możliwościach, a także wzrastającym tempie rosyjskich postępów terenowych w tym rejonie. Nieco dalej na północ, czyli w północnej części rosyjskiego przyczółku na zachodnim brzegu Żerebca, tam Ukraińcy kontratakowali intensywnie, odzyskując kontrolę przede wszystkim nad miejscowością Nowy Mir, a następnie Nowomichajliwka, co zostało potwierdzone tym, że Rosjanie obie te miejscowości bombardowali dość intensywnie. Natomiast dalsze rosyjskie działania w okolicach Chrekiwki, a także na Kateryniwkę zakończyły się już niepowodzeniem. Niepewna sytuacja, jeżeli chodzi o Ritkodub. Wieś ta prawdopodobnie znajduje się po prostu w szarej strefie, po tym jak ukraińskie kontrataki zmusiły Rosjan do wycofania się z terenu zabudowanego. Przesuńmy się w okolice Kupiańska i w Kupiańsku sytuacja jest dość niejasna. Rosjanie przenikają już nie tylko do północnych przedmieść Kupiańska w okolicach Myrowe,
wcześniej również Radkiwki, ale też przenikają i to wchodząc dość głęboko w zabudowania samego Kupiańska. Najnowsze materiały filmowe, ponownie zwracam uwagę, że chodziło po prostu o pokazanie się z flagą, co nie świadczy o rzeczywistej kontroli, a o tym, że są to strefy szare, których nikt nie kontroluje i obie strony tak naprawdę kontrolują je wyłącznie w oparciu o operatorów dronów, no ale takie nagranie się pojawiło, więc o nim trzeba wspomnieć. Na nagraniu tym widać rosyjskich żołnierzy, którzy przemieszczają się właściwie w bezpośredniej okolicy samego centrum Kupiańska z rosyjskimi flagami. W okolicach nie ma żadnej żywej duszy ukraińskich żołnierzy, a tym bardziej cywilów. Samych rosyjskich żołnierzy jest raptem dwóch, trzech, co również nie świadczy o tym, by Rosjanie mieli tam jakąkolwiek faktyczną kontrolę. Niemniej sytuacja w Kupiańsku jest z punktu widzenia ukraińskiego dość dramatyczna i scenariusz, w którym to Kupiańsk zostałby przez Rosjan opanowany do końca tego roku, jest chyba najbardziej prawdopodobnym, jeżeli chodzi o wszystkie ukraińskie miasta, o które toczą się w chwili obecnej walki. Jeżeli chodzi o sytuację na kierunku Wołczańska, to tu pełna stabilizacja. Obie strony wycofały stąd część własnych jednostek, kierując je do Donbasu, ze względu na fakt, że dla obu stron sytuacja jest tutaj mało znacząca. I wreszcie okolice Sum. Sytuacja jest tutaj wręcz analogiczna. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy wycofali z obwodu sumskiego część czy też właściwie elementy swoich najważniejszych jednostek, przesuwając je do Donbasu, pozostawiając tutaj dość skąpe siły, które wzajemnie się blokują, nie prowadząc szerszych działań zaczepnych. I w tym momencie dla obu stron jest to sytuacja zadowalająca, zarówno dla Rosjan, jak i dla Ukraińców. Nie jest to kierunek priorytetowy i jak się wydaje, w najbliższym czasie nie będzie. Biorąc pod uwagę to, że Ukraińcy w ostatnim czasie mieli możliwość przesunięcia w okolice Pokrowska elementy kilku, właściwie kilkunastu różnych brygad, świadczy to o tym, że rosyjskie próby wpływania na ukraiński sztab generalny poprzez działania na dodatkowych kierunkach, wcześniej rejon Wołczańska, niedawno okolice Sum, te działania, ich skuteczność została wyraźnie ograniczona. Ograniczona skala rosyjskich nacisków była na tyle zauważalna, odczuwalna czy też czytelna po prostu dla ukraińskiego dowództwa, że to postanowiło ograniczyć własny potencjał w tych rejonach i wycofać część jednostek, przenieść je do Donbasu, gdzie sytuacja stawała się niezwykle alarmująca. A brak większej intensywności rosyjskich działań w tym rejonie świadczy po prostu o rosyjskiej słabości, prawdopodobnie wyczerpaniu własnego potencjału na tych kierunkach. Stąd też Rosjanie wycofują jednostki do Donbasu, gdzie ponosili straty i chcą kontynuować działania ofensywne, więc wzmacniają ten kierunek. Ale jednocześnie Rosjanie nie przeprowadzają nowej, dodatkowej operacji zaczepnej na odosobnionym kierunku, co angażowałoby ukraińskie zasoby i ukraińskie rezerwy. Być może jest to związane z tym, że Rosjanie po prostu nie mają w chwili obecnej wolnych jednostek, które mogłyby tego typu działania prowadzić. Na pewnym etapie zarówno rosyjskie działania w rejonie Wołczańska, później na kierunku Sum, były skuteczne właśnie w tym wymiarze, że zmusiły Ukraińców do przesunięcia własnych jednostek. Teraz tego musu po stronie ukraińskiego dowództwa już nie ma, bo Rosjanie ograniczyli własne działania w obu tych rejonach. Ukraińcy wycofali część doborowych jednostek, przesunęli je do Donbasu, tam ustabilizowali sytuację i teraz z punktu widzenia rosyjskiego najdogodniejszym wariantem byłoby przeprowadzenie nowej operacji na odosobnionym kierunku działań, co zmusiłoby Ukraińców do wycofania jednostek z Donbasu celem ratowania sytuacji na nowym kierunku, co umożliwiłoby Rosjanom wznowienie działań ofensywnych w Donbasie. W chwili obecnej nic takiego się nie dzieje. Powoli zbliżamy się do okresu jesiennego, który utrudni działania ofensywne dla obu stron. Więc jeżeli Rosjanie mieliby tego typu operację przeprowadzić, to w ciągu najbliższych kilku tygodni. Jeżeli do niej nie dojdzie, no to będziemy po prostu mieli namacalny dowód tego, że rosyjska operacja letnio, czy też wiosenno-letnia z roku 2025 zakończyła się niepowodzeniem w tym wymiarze terytorialnym. Wyraźnym celem rosyjskim było zajęcie Pokrowska, Myrnochradu. Są to miasta niezbędne Rosjanom do tego, aby wznowić działania ofensywne i przeprowadzić działania ofensywne na kierunku Kramatorska i Słowiańska. Rosjanie potrzebują zurbanizowanego zaplecza logistycznego na własnym bliskim zapleczu celem prowadzenia dalszych działań ofensywnych. W oparciu o zniszczone wsie nie da się prowadzić szerszych działań ofensywnych, jednocześnie nie mając kontroli nad asfaltowymi drogami, a te przechodzą przecież przez te kluczowe miasta w Donbasie, więc żeby w ogóle myśleć o
zdobyciu Donbasu Rosjanie muszą najpierw opanować Pokrowsk, Myrnochrad, Konstantynówkę. To dopiero umożliwi im myślenie o tym, aby prowadzić działania ofensywne na kierunku Słowiańska i Kramatorska. Jeżeli te trzy miasta nie zostaną zdobyte do końca tego roku, jeżeli właściwie do końca okresu letniego, do jesieni, no to będziemy mieli jaskrawy dowód niepowodzenia rosyjskiej operacji ofensywnej w tym wymiarze terytorialnym. Czy ta operacja osiągnęła powodzenie w wymiarze ścierania ukraińskiego potencjału? Być może danych tutaj oczywiście nie mamy, mieć nie będziemy, nie wiemy jakie są koszty tych operacji ofensywnych po stronie rosyjskiej, nie wiemy jakie możliwości odtworzeniowe są po stronie rosyjskiej, nie za bardzo wiemy jakie są one również po stronie ukraińskiej. Wydaje się, że Ukraińcy mają tutaj dużo większe problemy, ale tak naprawdę dane, którymi dysponujemy są niezwykle ograniczone. I w ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka Raportu z Frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Na koniec zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do usłyszenia już niedługo.